Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy i tani sposób można wymienić wąż w ekstraktorze piorącym. Zapraszam do oglądania. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze porównanie takie malutkie. To jest oryginalny wąż Santemu SW15, to jest mój dorobiony. W dalszej kolejności pokażę Wam, jak jest zrobiony każdy etap i omówimy go sobie na spokojnie. A więc tak, na początek sprawdzimy sobie elastyczność. Jak widzicie, wąż ssący jest bardzo elastyczny. Jeżeli chodzi o wąż ciśnieniowy, również tutaj nie ma żadnego problemu, wije się tak jak powinien. Jeżeli chodzi o węże takie te standardowe, półpoliuretanowe i koloru przeważnie niebieskiego, no to one są bardzo sztywne, bym powiedział wręcz jak beton, i bardzo szybko zrezygnowałem z niego, bo tak naprawdę ani jednego zlecenia nie przerobił. I postanowiłem wymienić go na właśnie ten. Bardzo często ludzie też mówią, że te węże często brudzą materiał. Także no tutaj nie ma tego problemu. Generalnie może być brudny z tego względu, że przeciągnięty był kilka razy w piwnicy po podłodze. Ale wiadomo, to jest szczegół. Jeżeli chodzi o dalszą eksploatację, jakby faktycznie coś takiego się działo, zawsze można zrobić dodatkowe zabezpieczenie, żeby ten wąż nie brudzi nam tej tapicerki, ale mówię, jak na razie tego tutaj nie ma i wydaje się, że jest wszystko w porządku. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o mocowanie węży razem do kupy, no to wiadomo, standardowo wjechały tutaj trytytki, pewnie nikogo to nie zdziwi. Kiedyś je na pewno wymienię na jakąś opaskę, ale są opiłowane na gładko tutaj, że wychodzą jak pupcia niemowlaka, także nie ma żadnej możliwości zniszczenia tekstyliów u kogoś, podłogi i tak dalej, własnych rąk, to często też się zdarza, że szarpiemy za nie i niestety te ostre tutaj końce są takie, że poharatają coś, prawda? Pamiętacie, że mówiłem o tym tutaj elemencie, że bardzo często on się blokował z wężem, prawda? Bo tutaj to wyżłobienie powodowało, że on wchodził do środka, robił się z niego taki jakby klik. No i niestety ten wąż tutaj latał, często bardzo jak był tutaj przymocowany na stałe, no to zostało w takiej pozycji albo troszeczkę odciągnięty i no niestety pryskał. Także po wypiłowaniu jest wszystko w porządku, przymocowany jest tak, że był tutaj na sztywno w miarę, no i pracuje elegancko, wszystko odbija jak powinno, także tak to właśnie powinno wyglądać. A więc tak, podsumowanie kosztów, bo pewnie to jesteście ciekawi, jak to wszystko wyszło. Także zrobiłem sobie tutaj małą ściągę, mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe. No ale przejdźmy do konkretów. Jeżeli chodzi o wąż ssący, także 5 metrów kosztowało po 17 zł za metr, wyszło 85 zł. Mufy, wiadomo, zostały przełożone z oryginalnego węża, no bo po co kupować, tniemy koszty, maksymalizujemy zyski, że tak powiem. Jeżeli chodzi o wąż natryskowy, no to tutaj jest sprawa dosyć prosta, 10 zł za metr, wyszło 50 zł. Zakucie tego węża 60 zł. Jeżeli chodzi o szybkozłącza męskie, żeńskie, to tutaj wyszło 12,50 za te oraz tutaj mamy 5,50. Także finalny koszt takiego zestawu to jest około 213 zł brutto. Mało? Dużo? Według mnie jest naprawdę nieźle, patrząc na te ceny pozostałych węży gotowych na rynku, które dają no, ułamek tak naprawdę tego. Także jest ok. Jeżeli chodzi o szybkozłączki, no to producent deklaruje tutaj 35 barów, 100 stopni, to jest bez problemu, pociągnie. A jeżeli chodzi jeszcze o te szybkozłącze tutaj na końcu, no to wiadomo, tu by było dobrze wymienić na te zamknięte jednak, z tego względu, że jest mało komfortowe, bo jak się odpina od ekstraktora, no to niestety woda wylatuje, wypływa, jak zwał, tak zwał. No i niestety zalewa podłogę u klienta, także tu warto by było wymienić koszt, około 50 zł chyba na naszym rynku to kosztuje. Na eBayu można kupić oryginalne, takie to już na parę do 800 PSI, ale wiadomo, zniemy koszty, jak mamy sprzęt na 250 PSI, tu jest zapas, to jest także 20 barów ten wąż, no to bez problemu powinno nam to wystarczyć, tylko kwestia wymienić tak naprawdę tutaj to szybko złącze i mamy naprawdę bardzo dobry wąż jakościowo, elastyczny i będzie nam służył pewnie jakiś czas. Osobiście nie wyobrażam sobie pracy na wężu krótszym niż 5 metrów, także to jest takie tak naprawdę minimum, jeżeli chodzi o ciasne pomieszczenia, gdzie ciężko po prostu wymanewrować tym odkurzaczem pomiędzy meblami. 5 metrów
jak najbardziej optymalne, bardzo często się sprawdza i tak naprawdę ratuje sytuację. Jeżeli chodzi o produkty, które tutaj widzicie, dam Wam w opisie na pewno namiary, nazwy i tak dalej, żebyście mogli sobie to wygooglać. Nie będę robił tutaj żadnego sponsorowania i tak dalej, bo nie o to chodzi. Każdy sam we własnym zakresie sobie to znajdzie po kodach produktu i tak dalej. Kupi gdzie po prostu będzie chciał. Na pewno w tym materiale będę solą w oku dla niektórych, no ale myślę, że jakoś to przeżyję. Jeszcze taka ciekawostka na koniec dla osób, które wytrwały do samego końca tego jakże długiego materiału. Pojawi się odcinek jeszcze o montażu pompy 9-barowej do Santo M SW15. Przełożyłem ją ze swojej Maxi. Także czekajcie, obserwujcie kanał, łapa w górę. No i do zobaczenia. Cześć!